Jestem w Pnatom, jest około 5 po południu, zachód słońca. Myślałam, że to jest taka mała świątynia, dosłownie kilka drzew wrastających w kilka starych kamieni, ale ona jest przeogromna. Tutaj się chodzi i za każdym kolejnym zakamarkiem pojawia się jeszcze bardziej niesamowity zakamarek. Tak więc mega polecam. Ta prom to jedna z bardziej odwiedzanych świątyń w Angkor. Swoją popularność zawdzięcza temu, że to tutaj właśnie kręcono sceny z filmu Lara Croft Tomb Raider. Ta prom to klasztor buddyjski z XII wieku, typowy dla stylu Bajam. Świątynia ułożona jest na jednej płaszczyźnie. Elewacja została wyrażona poprzez wzniesienie się wież i dominującego centralnego sanktuarium z układu koncentrycznych galerii. Cały teren jest otoczony 2 kolejnymi ścianami, z których zewnętrzna ma wymiary 600 na 1000 metrów. Zaskakujące może wydawać się to, że świątynia z 3 koncentrycznymi galeriami składającymi się ze wszystkich elementów wielkiej kompozycji została stłoczona na skromnych 100 metrach kwadratowych, które same giną w 60-hektarowym parku. Jeśli jednak wierzyć inskrypcji, we wnętrzu klauzury mieszkało 12 640 osób, w tym 18 arcykapłanów, 2740 urzędników, 2232 asystentów, 615 tancerzy i wiele innych osób, które dbały o tą świątynię.
Świątynia Bantayk Day została ukończona na początku XIII wieku w stylu architektonicznym Bajon. Na miejscu świątyni z X wieku ustawiono buddyjski zespół klasztorny. Przez wieki, aż do lat 60. XX wieku, w różnych odstępach czasu zamieszkiwali go mnisi. Wyjechali stąd ze względu na zły stan kompleksu, który był spowodowany złą jakością piaskowca użytego do jego budowy. Od 2004 roku świątynia ta jest poddawana renowacji. Bantayk Day jest dobrym przykładem tego, jak style architektoniczne mieszały się i na siebie wpływały. Jego styl jest typowy dla pomników zbudowanych za panowania Jayavarmana VII. Widoczne są co najmniej dwa różne style odnoszące się do okresów Angkor Wat i Bajon. Dodatki są wyraźne, w wielu miejscach maskujące istniejące już rzeźby. Różne wieże świątyni najwyraźniej zostały połączone dopiero po ich zbudowaniu systemem galerii i przedsionków. Podobnie jak w wielu klasztorach buddyjskich, projekt tej świątyni jest jednopoziomowy. Zabytek ten znajduje się w ruinie ze względu na liczne wady architektoniczne charakterystyczne dla budynków z tego okresu. Dodatkowo materiał budulcowy, czyli piaskowiec, jest kruchy i ma tendencję do zapadania się. Tak więc nic dziwnego, że ta świątynia jest w tak kiepskim stanie. Ale być może to dodaje jej więcej uroku i na pewno jest warta odwiedzenia. Więc dzisiaj jest czwarty dzień, jak jestem tutaj w Angkor i zwiedzam. I szczerze mówiąc, codziennie odkrywam absolutnie fantastyczne kolejne świątynie. Tak, Angkor to Angkor Wat, ale to jeszcze niesamowicie dużo absolutnie fantastycznych świątyń, które jedna jest piękniejsza naprawdę od drugiej. Angkor jest rzeczywiście imponujący pod względem rozmiaru i pod względem wszystkich dekoracji, które zdobiły tą świątynię i które w dużym zakresie widać również dzisiaj. Natomiast Angkor jest taki wypucowany. Rzeczywiście to jest świątynia, gdzie oni tutaj wkładają chyba najwięcej wysiłku. Natomiast te wszystkie inne świątynie są naprawdę mocno zniszczone i te wrastające drzewa i roślinność w te mury zarówno świątyni, jak i tutaj okalające świątynie powodują, że te wszystkie pozostałe świątynie naprawdę mają niesamowity urok i klimat. Dodatkowo latające motylki, ważki, śpiewające ptaki, małpy biegające i próbujące ukraść co tylko mogą. Naprawdę niesamowite miejsce, mega polecam. Myślę, że jeden dzień, jeśli nie macie absolutnie czasu, to jeden dzień będzie musiał wystarczyć, ale myślę, że 3 dni to naprawdę jest taki sensowny czas, żeby tutaj co najmniej na te 3 dni przyjechać i rzeczywiście od rana do wieczora zwiedzać i zatrzymać się w każdej świątyni przez
godzinę czy więcej, żeby poczuć trochę tego klimatu, jaki tutaj panuje i wyobrazić sobie, jak to wyglądało, jak było rzeczywiście w czasach swojej świetności. Bilety są drogie, ale moim zdaniem absolutnie warte swojej ceny i miejmy nadzieję, że większa część z tego idzie na odrestaurowanie tych świątyń, chociaż tak naprawdę powiem szczerze, że w niewielu z nich widać, żeby coś się działo obecnie, mimo iż to jest taki projekt, w którym uczestniczy bardzo wiele krajów i on jest pod protektoratem UNESCO, więc UNESCO też dużo kasy w to inwestuje. Natomiast tak szczerze mówiąc, to bardzo dużo tych projektów odbudowy świątyń to tutaj naprawdę nie widać. Co ciekawe, chyba to było od 1990 roku. Angkor był w rękach firmy prywatnej aż do 2016 roku. Tak więc prawdopodobnie przez ten czas za wiele się tutaj nie działo. No i wszystkie profity jakby z biletów szły właśnie w ręce tej firmy. Od 2016 roku oczywiście jest to tutaj właśnie w rękach rządu, natomiast na pewno pandemia i te 3 lata zamknięcia kraju na turystów na pewno tutaj nie pomogły w niczym. Tak więc przyjeżdżajcie, odwiedzajcie, płaćcie za bilety i może z czasem te świątynie będą przywracane do swojej świetności.